Ten film powstał dzięki wsparciu naszych widzów. Dziękujemy. Rockstar Games w zwiastunach swoich gier od lat umieszcza fragmenty prawdziwej rozgrywki, mieszając je z przerywnikami filmowymi. Ujęcia rzeczywistego gameplayu są często maskowane za pomocą zmian oryginalnej perspektywy, programowania dodatkowych ruchów kamery czy usunięcia z ekranu elementów interfejsu, aby uzyskać maksymalnie filmowy look pasujący do narracji zwiastuna. Przerywniki filmowe, czy tak zwane cutsceny, są renderowane w czasie rzeczywistym przez silnik gry bez prerenderowanych scen CGI. Coś, co w starszych częściach GTA było kiedyś nie do pomyślenia, dziś stało się powszechnym standardem. Przejścia między rozgrywką a cutscenami są płynne, co obserwowaliśmy już zarówno w GTA 5 i Red Dead Redemption 2. Jak się okazuje, zbliżone rozwiązanie znajdzie się również w najnowszej części serii GTA. Studio Rockstar oficjalnie potwierdziło, że najnowszy trailer został w całości nagrany na silniku konsoli PlayStation 5 i zawiera on fragmenty gry pochodzące zarówno z przerywników filmowych, jak i z prawdziwego gameplayu. W dzisiejszym materiale prześwietlimy każde ujęcie w poszukiwaniu dowodów, które wskazują na to, że właśnie oglądamy fragment gameplayu najnowszej części serii Grand Theft Auto. Scena otwierająca trailer to nagranie pochodzące z gameplayu. Wskazują na to naturalne i losowe ruchy pojazdów i NPC-ów. Kamerę umieszczono tutaj za pomocą Rockstar Editora, typowe pokazowe ujęcie projektowane na potrzeby trailera. Jason na dachu w scenie z Brianem to cutscena, złożone sekwencje animacji na dachu, detal shopa wychodzącego ze śmietnika, zaprojektowany pod tę scenę i bardzo szczegółowa mimika. W gameplayu zapewne byłaby prostsza. Od tego momentu cutscena płynnie przechodzi w gameplay, w którym obejmujemy kontrolę nad Jasonem. Dokładnie tak jak działo się to w Red Dead Redemption 2 i GTA 5. Spójrzmy na kierownicę. Nie jest ona idealnie zsynchronizowana z dłońmi Jasona, co może sugerować sterowanie pojazdem przez gracza. Kamera jest w bocznej pozycji, ale to nadal rozgrywka. Być może to jedna z początkowych scen wprowadzających nas do świata gry. Losowe reakcje NPC-ów na obecność protagonisty w pobliżu są czymś naturalnym. W tym konkretnym przypadku sąsiadka wykrzykująca do Jasona może być randomowym eventem lub pobocznym questem. Zauważmy, że w tym ujęciu Jason trzyma kij i jednocześnie uderza dłonią gościa po drugiej stronie lady. Teoretycznie jest to mało prawdopodobne w gameplayu. Spoliczkowany facet reaguje bardzo realistycznie, co może sugerować sekwencję motion capture. Opcja druga, widoczna scena, to gameplay, a gra jest jeszcze lepsza niż nam się wydaje. Otwieranie kasy i rabunek to najprawdopodobniej animacja wykonywana przez gracza w trakcie rozgrywki, podobnie jak w Red Deadzie i GTA 5. To ujęcie pochodzi z gameplayu, włączona perspektywa z pierwszej osoby i kamera sterowana przez pracownika Rockstara prawym drążkiem pada. Zwróćmy uwagę na gwałtowny, końcowy ruch kamery na drogowskazy. Widzicie to? To może być gameplay mini-gry treningu siłowego, o którym od dawna spekulowano. Perspektywa kamery ponownie mogła zostać zmodyfikowana na potrzeby sceny. Animacje wyciskania Jasona wyglądają na zapętlone. Może to być również moment przełączenia się między Lucią a Jasonem. Co prawda kobiety obserwujące Jasona mogą być oskryptowane, jednak wciąż zaliczyłbym to do gameplayu. Choć niektórym pewnie ciężko w to uwierzyć, to również fragment gameplayu. Animacje ruchu zapętlone, standardowa animacja chodzenia w rozgrywce.
Ultra realistyczna dynamika cieczy w butelkach potwierdza ich obecność nie tylko w prerenderowanych ujęciach. Subtelne ruchy kierownicy i kamery wskazują na gameplay. Jazda i zachowanie pasażera podobne jak poprzednio. Postacie w aucie nie zamierają sztywno, tak jak kiedyś. Mają teraz unikalne animacje i reakcje zależnie od otoczenia i sytuacji na drodze. Po minięciu zamieszania, Jason znów wraca wzrokiem na drogę. Kamera i światło są zbyt filmowe. To wygląda na cutscenkę. Sekwencja ze strażnikiem to również zdecydowanie przerywnik filmowy. Nawet ruchy dłoni na klawiaturze wyglądają na motion capture. Sceny bogate w dialog i ruch wielu postaci jednocześnie to najczęściej przerywnik filmowy. Tu też. Lucia z opaską monitorującą na kostce. Bezdyskusyjnie to przerywnik z wczesnego etapu gry. Bardzo szczegółowe animacje i bogata mimika pracowników banku to cutscenka, która za moment umożliwi nam kontrolę nad postacią. To oczywiście nie jest gameplay. Chyba. Dialogi i szczegółowość Lucy i Jasona oczywisty przerywnik filmowy. Jason i Cal przy samolocie. Rozbudowane animacje ładowania to filmowy przerywnik. Brygada sprzątaczek skazanych za niewinność. To więźniowie na warunkowym zwolnieniu. Wykonując prace społeczne mają na kostkach identyczne opaski dozoru elektronicznego jak Lucia. Niższa szczegółowość modeli postaci może wskazywać na rozgrywkę. Może to być fragment gameplayu Lucią z kamerą osadzoną z perspektywy przejeżdżającego samochodu. Twarz, włosy Lucy są słabszej jakości. Przypominają bardziej te z pierwszego trailera niż z najnowszego zwiastuna. To może być przerywnik z wcześniejszym modelem Lucy albo po prostu gameplay. Bazując na drugim Red Deadzie, pamiętajmy, że modele widoczne na trailerze do premiery gry przejdą solidną transformację. Prosty do odgadnięcia przykład cutscenki, wiele jednoczesnych interakcji i ekstremalna szczegółowość detali. Przejście kamery z nieostrości w ostrość na Jasonie może sugerować przerywnik filmowy, choć finalnie może to być zaprogramowana animacja chodzenia Lucy w konkretnym ubiorze, w tym przypadku w sukience. Obrót Lucy i reakcja Jasona to przerywnik filmowy, skryptowane mocap. Scena w aucie bez wyraźnej mimiki i poprzedniej szczegółowości. Twarz Jasona jest mniej ekspresyjna. Wygląda na kamerę osadzoną w środku auta podczas gameplayu. Na przykład w momencie dojechania na wskazane miejsce podczas misji, gdy auto zatrzymuje się na końcowy dialog tuż przed wysiadką. Trzymanie się za ręce to ewidentny i szczegółowy przerywnik. Bardzo mało prawdopodobny movement Lucy dla gameplayu. Wygląda raczej na skryptowaną animację do cutsceny. To prawdopodobnie mini-gra tańca znana nam chociażby z GTA San Andreas albo Episodes from Liberty City. To cutscena, mnóstwo subtelnych i zróżnicowanych ruchów ciała, wysoka szczegółowość mimiki, to zbyt wiele jak na zwykły gameplay. Sekwencja ruchu jednokierunkowego wygląda na oskryptowany moment gameplayu. Podobna mechanika znana z GTA V w misji Three's Company. Bardzo subtelne detale i szczegółowość. Oczy Jasona, ruch głowy Briana, Lori w tle. To szyty na miarę kadr, czyli przerywnik filmowy. To chyba najlepiej wyglądające przerywniki w zwiastunie. Niesamowite detale twarzy i świetna gra światłem. To fragment gameplayu z użyciem drive-by i kamerą umieszczoną w niestandardowej pozycji. Czysta rozgrywka. W końcu sensownie jest pozwolić graczowi strzelać, zamiast kazać mu oglądać to w cutscence. Paylux i Vice City Metro w tle. Złożony ruch ciała i śledzenie kamery to przerywnik. Kolejny kadr tańca. Ponownie potencjalna mini-gra podczas gameplayu. Walka wręcz z zaawansowanym systemem wykorzystania otoczenia. Dowód?
Na powtórzonych klatkach widać drobne przeskoki głów Jasona i ofiary. To typowe niedoskonałości animacji pojawiające się w gameplayu. Mają jeszcze czas, by to doszlifować. Podziemne walki w klatce najpewniej wracają jako mini-gra znana już z GTA 4 Episodes from Liberty City. Twarz Lucy jest tutaj mniej szczegółowa, nie wygląda na cutscenkę. Być może to misja lub wspomnienie Lucy z Liberty City, gdzie była zawodniczką walk ulicznych. Znów bardzo ekspresyjne twarze i dialogi. Gdyby to był gameplay, najpewniej kierowalibyśmy się do drzwi. Tutaj zawracają do środka. To wskazuje na przerywnik filmowy. Granatnik i eksplozja. Fragment gameplayu, prawdopodobnie istotnego momentu fabuły. Przy okazji, moment dla Rockstara, który udowadnia nam, że $2 miliardy nie poszły na głupoty. Jason i Drake reagują na coś w telefonie. Wysoka szczegółowość mimiki twarzy to cutscena. Ta scena wygląda na moment misji, w którym wciskamy szybko przycisk na padzie, by osiągnąć konkretny rezultat lub wygrać starcie. W tym przypadku zrzucić umieśnioną kobietę z Lucy i wyrzucić ją z samolotu. Przerywnik przechodzący w gameplay. Początkowo ruch auta wygląda na oskryptowany. Na końcu jednak kamera panoramuje do samochodu i przełącza się na widok trzeciej lub pierwszej osoby, czyli przejęcie kontroli przez gracza. POV z perspektywy telefonu NPC-ta. Losowe ruchy, realistyczna mimika i dialog. To cutscena. Działania NPC-tów mogą nie być przypadkowe, modele są bardzo szczegółowe. Wygląda na przerywnik, który oprowadza nas po Vice City. To ujęcie wygląda na przypadkowy przejazd bohatera w okolicy. Wygląda to jak zwykły gameplay, gdy po prostu mijasz to miejsce. Banknot przenika przez ramię tancerki na róże. Takie rzeczy częściej dzieją się w rozgrywce. To zdecydowanie przerywnik, być może zakończenie misji Lucy po powrocie z prac społecznych. Lot śmigłowcem to po prostu nagranie gameplayu z dynamicznym i filmowym ustawieniem kamery. Ludzie skaczące z łodzi w tle wyglądają na oskryptowanych pod przerywnik. Jason i Lucia mają bardzo szczegółowe modele i ekspresje. To prawdopodobnie przerywnik. Motocykl z kamerą na Jasonie to czysta rozgrywka, najpewniej podczas misji. Na końcu wygląda to, jakby ktoś wcisnął na padzie pochylenie postaci do przodu. Kamera kinowa podczas pościgu. Gameplay mocno przypominający misję Ojciec i Syn z GTA 5, czyli skok na lawetę z łodzią po zbliżeniu się do niej. Można było wtedy włączyć tryb kamery filmowej i podobnie może być w tym przypadku. A propos trybu kamery filmowej, zatrzymajmy się tutaj na moment. Doskonałym przykładem na to, żeby zwizualizować sobie, jak wygląda proces tworzenia trailera przez artystów Rockstara, może być ten fanowski montaż. Przedstawia on dokładnie tę samą misję z GTA 5, czyli Ojciec i Syn, zmontowaną za pomocą ujęć z wbudowanego w grę Rockstar Editora. Pozwala on na niemalże dowolną modyfikację ustawień kamery i tworzenia konkretnych sekwencji ujęć na bazie rozegranego przez nas gameplayu. W niemal identyczny sposób zespół artystów Rockstara tworzy ujęcia do swoich trailerów. Deweloperzy najpierw wykonują określone czynności w grze jako zwykli gracze, na przykład jadą samochodem, chodzą po interiorze, czy po prostu przechodzą misję, aby później nagrać i przedstawić te same czynności w filmowy i atrakcyjny sposób. Najistotniejszą rolę odgrywa tutaj odpowiednie ustawienie kamery w Rockstar Editorze. W ten oto sposób nawet najmniejszy fragment zwykłego gameplayu z gry, jak na przykład zwykła jazda samochodem, może zostać przedstawiony w iście hollywoodzkim stylu i wylądować w oficjalnym trailerze. Kolejne ujęcie. Ruchy kamery i animacje Lucy i Jasona są zbyt złożone. To z pewnością przerywnik filmowy.
Widok z góry w trakcie płynięcia łodzią. Kamera nie jest wystarczająco dynamiczna jak na cutscenkę, to wygląda na gameplay. Jason jest dość statyczny, z prostą i nieskomplikowaną animacją prowadzenia łodzi. To najpewniej misja z 2 postaciami. Wygląda to na możliwość natychmiastowego przełączenia się między Lucyą i Jasonem, czyli pomiędzy strzelaniem a prowadzeniem łodzi. NPC momentalnie zmienia cel z Lucy na Jasona. Prawdopodobnie to moment dołączenia Jasona w środek akcji. To fragment gameplayu. Kontynuacja tej samej sceny. Zbliżenie do auta Lucy i skok z motocykla znów wygląda na gameplay z oskryptowanym momentem skoku. Lucia po lądowaniu Jasona patrzy przed siebie i wraca do standardowej animacji jazdy. Ponownie, mocno przypomina to skok Jimmy'ego lub Franklina na auto Michaela w misji Ojciec i Syn. Definitywnie cutscenka. Odjazd kamery przy Kalu wygląda na zakończenie przerywnika filmowego. Kamera płynnie się oddala. Ostatnie ujęcie. Mało płynne szwęki i zatrzymanie kamery to raczej gameplay modyfikowany we wspomnianym wcześniej Rockstar Editorze. W cutscence ruch kamery byłby po prostu lepszy. Możliwości zachowania pasażerów widzieliśmy już wcześniej. Postacie mogą mieć dynamiczne animacje siedząc w pojazdach, zarówno w przerywnikach, jak i w gameplayu. Finalny bilans? 29 przerywników filmowych i 29 fragmentów rozgrywki. Zaskakująco idealnie pokrywa się to z deklaracją Rockstara o równych częściach nagrań w trailerze pochodzących z gry. Zdecydowanie, nie wszystko jest jednoznaczne i oczywiste. Część ujęć, które omówiliśmy, jest dyskusyjna i równie dobrze może pójść w obie strony. Pamiętajcie, że ukazane przykłady to jedynie nasze subiektywne przypuszczenia bazujące na doświadczeniach z poprzednich produkcji i zapowiedzi Rockstara. Na koniec słowa otuchy. Z początkiem listopada odbędzie się sprawozdanie finansowe wydawcy Take-Two Interactive. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że otrzymamy wtedy potwierdzenie lub obalenie teorii o potencjalnym przełożeniu premiery na październik 2026 roku. Miejmy nadzieję, że słowa Toma Hendersona nie okażą się prorocze, a zaplanowane majowe L4 spędzimy zgodnie z planem. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz, aby podobne materiały ukazywały się częściej, możesz wesprzeć nas na Tipli. Zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, czy zgadzasz się z naszą oceną i czy Twoim zdaniem majowa data premiery zostanie podtrzymana. Tymczasem na dziś to już wszystko. Do zobaczenia!